Na tym wideo chciałbym zademonstrować moją konstrukcję robota Line Followera, czyli robota podążającego za czarną linią na białym tle. Oprócz samego robota została przygotowana dedykowana aplikacja do wizualizacji danych, jakie robot wysyła w trakcie przejazdów do komputera za pomocą modułu Bluetooth zainstalowanego na pokładzie robota. Po lewej stronie kilka eksperymentalnych przejazdów wykonanych w środowisku domowym. Z kolei z prawej strony widzimy przejazd robota na zawodach X-Challenge 2023 w Rzeszowie. Czujne oko zauważy, że w trakcie zawodów algorytm obsługi kątów prostych nie był najlepiej dopracowany. Tą część algorytmu zdołałem nieco poprawić po zawodach. Poprawiony algorytm możemy oglądać na wideo po lewej stronie. Oczywiście wciąż jest wiele tutaj do zrobienia. Z mechanicznego punktu widzenia konstrukcja jest oczywiście niemal topowa. Wciąż pozostaje kwestia ulepszeń algorytmów i adaptacja algorytmów pod trasę. W dalszej części tego wideo opowiadam, w jaki sposób Ty, widzu, możesz również odtworzyć przedstawiony projekt, jeżeli będziesz miał taką ochotę, oraz ogólnie opowiadam, w jaki sposób można zbudować podobnego robota. Informacji na temat zawodów i wydarzeń dla elektroników polecam szukać na Forbocie, zakładka Więcej, kalendarium wydarzeń. Repozytorium projektu, czyli wszystkie pliki, które zostały użyte do utworzenia tego projektu, jest dostępne na moim profilu GitHub. Link do tego repozytorium pod wideo. Przejdę teraz krótko po składowych komponentach tego projektu. Zacznę od omówienia części sprzętowej, czyli od omówienia płytek drukowanych, na których umieszczone są komponenty składowe. Część najważniejszych komponentów składowych, znaczy linki do nich, umieściłem w tym miejscu w pliku readme.md. Encodery, silniki, taśmy połączeniowe, koła, moduły zabezpieczeń ogniw Li-ion, pakiety LiPo, Li-ion, filterki, moduł Bluetooth oraz jeszcze koło J-Sumo. Aby umożliwić proste zamówienie płytek drukowanych, pozostawiłem w tym katalogu dwa zipy. Za ich pomocą przy użyciu strony JLC-PCB możemy w łatwy sposób zamówić te płytki. Wewnątrz tych zipów są umieszczone jakby pliki produkcyjne dla płytek drukowanych. Z kolei w tym katalogu mamy schematy w formacie PDF lub tutaj jakby projekty płytek drukowanych przygotowane w programie Altium Designer. Odtworzyłem w tej chwili dwa projekty w programie Altium Designer. Płyta główna projektu, czyli płyta, na której umieszczony jest mikrokontroler, zasadniczo składa się z czterech części, czyli z sekcji zasilania, mikrokontrolera, sterowniki silników oraz jakby podłączenia peryferyjne i peryferia. Tak, obwód zasilania, tutaj mamy ochronę ogniw Li-ion, jakiś tam LDO, tak, tutaj jest ogólnie ochrona ogniw Li-ion, no jakieś dodatkowe pomocnicze przełączniki, nic ciekawego. Sekcja mikrokontrolera, również nic ciekawego, wyprowadzenia, sterowniki silników, również bardzo proste. Ja skorzystałem ze sterownika DRV, z mostka H DRV8833 oraz podłączenia i pozostałe peryferia. Tak, w tym przypadku mam na myśli tu na przykład moduł Bluetooth, wyprowadzenie dla taśm połączeniowych z płytką czujników, miejsce dla modułu MPU6050, no niestety brakło mi motywacji, finalnie nie zaimplementowałem wsparcia, oraz no tutaj konektor dla modułu podczerwieni. W drugim projekcie mamy płytkę czujników. Schemat wygląda w ten sposób. Jeżeli otworzymy
płytkę główną, tak, czyli płytkę z mikrokontrolerem. Wygląda ona mniej więcej w ten sposób. Otwierając ją w widoku 3D, będziemy mieli mniej więcej taki widok. 3 przyciski, mikrokontroler, miejsce dla MPU 6050, filtry przeciwzakłóceniowe, jakie generuje silnik DC podczas pracy, złącze dla debuggera, złącze dla czujnika odległości. Niestety również nie zostało to zaimplementowane, znaczy wsparcie dla tego modułu. Tak, jednak przyszłościowo istnieje. Został ten czujnik VL53L0X dosyć popularny. W przyszłości może zostać użyty na przykład, żeby wykrywać przeszkody na torze oraz je omijać. Więc tak koncepcyjnie został dodany. Miejsca to dużo nie zajęło. Oczywiście jakieś dwie diody, żeby podświetlić gdzie robot się znajduje. W drugiej części, znaczy w dolnej części płyty głównej, tutaj jest moduł Bluetooth, mostki H oraz regulator napięcia LDO Low Dropout. Płytka czujników modelu 3D czy też 2D wygląda w ten sposób. Także mam nadzieję, że pokrótce zrobiłem mały wstęp, w jaki sposób zaprojektowane zostały obwody drukowane robota. Kolejnym elementem projektu było całościowe złożenie modelu trójwymiarowego robota. Zakładka 20, modele 3D, SolidWorks. Katalog, przepraszam, 20. W katalogu 23 przygotowane są niejako pliki STL, czyli uwolnione pliki gotowe do wydruku, na przykład na drukarce 3D. Z kolei projekt 21 zawiera całościowe złożenie robota 3D. Po otworzeniu najwyższego złożenia ukazuje nam się mniej więcej taki widok lub powinien ukazać się taki widok. Tutaj tym bardziej nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Zwyczajne złożenie, połączenie wszystkich części robota w całość. Idąc dalej, kolejnym krokiem było przygotowanie kodu źródłowego mikrokontrolera, czyli kodu, który umożliwia podążanie za linią oraz przesyłanie danych, jakie są zbierane w trakcie przejazdu, do aplikacji w systemie Windows, która została utworzona za pomocą frameworka Qt. Chcąc napisać kod dla robota typu LineFollower, sugeruję zacząć od tego artykułu. Następnie dodaję tutaj kilka linków, nawet prace magisterskie na ten temat. Jednak ten artykuł uważam, że jest świetnym artykułem na start, żeby zrozumieć, w jaki sposób należy napisać algorytm sterujący takim robotem, czyli algorytm podążania za czarną linią na białym tle. W następnej kolejności mamy tutaj dosyć rozbudowane prace zarówno inżynierskie, jak i magisterskie, które opisują, jak stworzyć nieco bardziej zaawansowanego robota tego typu. Kod źródłowy dla mikrokontrolera STM32 pisałem w środowisku STM32 Cube IDE, jednak wraz z czasem przeszedłem po prostu na Makefile. Było to dla mnie wygodniejsze, jednak wsparcie zarówno dla Cube IDE oraz Makefile istnieje równolegle. Otworzę zatem ten katalog przy użyciu Visual Studio Code. Tak jak wspominam, wsparcie dla STM32 Cube IDE również istnieje. Mógłbym wówczas otworzyć po prostu projekt STM32 Cube IDE. Nie będę oczywiście omawiał w trakcie tego wideo kodu źródłowego tego projektu, ponieważ nie jest to intencją tego wideo. Chcę tylko pokazać strukturę katalogów tego projektu. W katalogu core umieszczona jest funkcja główna programu, czyli plik main.c. Inicjalizuję tutaj tylko układy peryferyjne, natomiast warstwa
Aplikacja i wszystkie runnable taski aplikacji wykonywane są z tego poziomu, czyli katalog application lf app main i stąd należy rozpoczynać eksplorację kodu źródłowego mikrokontrolera, zaczynając od prostego taska zarządzającego diodami LED oraz taska zarządzającego modułem jakby Bluetooth, czyli komunikacją Bluetooth. Sporo tutaj dodawałem również opisów w przypadku funkcji interfejsowych. No, całość kodu może nie jest na najwyższym poziomie, znaczy jest czytelny kod, kod powinien być naprawdę czytelny. To jestem raczej tego wręcz pewny, że tutaj ten kod staram się zadbać, żeby był właśnie zrozumiały. Funkcje, jak i zmienne mają nazwę, mają sens. Oczywiście, no, żeby tak wszystko napisać idealnie z opisami tekstorydowymi zajęłoby zbyt dużo czasu, więc tutaj po prostu ten temat nieco odpuściłem. Tak wygląda mniej więcej właśnie architektura tego kodu. Oprócz tego tu mamy jakieś tam utilsy. W Metalwarsach umieściłem również emulację EPROM-u, ponieważ zdecydowałem się emulować EPROM, aniżeli instalować zewnętrzną pamięć EPROM. Tu mamy bibliotekę dla TESOP 2236, czyli dla odbiornika podczerwieni. Wydaje mi się, że to wszystko, co chodzi o temat kodu źródłowego dla mikrokontrolera STM32. No, otworzę jeszcze tutaj kod źródłowy aplikacji Qt dla formalności. No, z tym kodem jest nieco gorzej, ponieważ pisząc tą aplikację generalnie to była moja pierwsza styczność z Qt, więc no, mogło nie wyjść to najlepiej. Jednak też tutaj dzięki temu, że mamy no właśnie język C++, no to też ta czytelność nie jest całkowicie jakaś bardzo zła i powinna być zrozumiała. Tak, otwierając Qt Creator możemy sobie właśnie otworzyć dla przykładu Forms oraz jakby no design aplikacji oraz no tutaj mamy ten plik main.c i kod źródłowy głównego okna. Aplikacja jest niestety wielowątkowa, no trochę tego niestety musiałem napisać, jednak uzyskany efekt naprawdę mnie satysfakcjonował. Aplikację Qt możemy również w bardzo łatwy sposób zainstalować przy użyciu zwyczajnego instalatora, tak? Uruchomi nam się wówczas zwykły wizardzik, klikniemy next i zainstaluje nam się aplikacja LFA. Tak, po instalacji to rozszerzenie .linefollower.project będzie powiązane z tą aplikacją, tak, czyli na przykład uruchamiając to mogę sobie otworzyć te dane, które są zebrane w trakcie przejazdu. Gdy klikam, no to tutaj orientacja robota jest wizualizowana oraz no, poszczególne dane mogę sobie przeglądać, jakie zostały zebrane w trakcie przejazdu, więc całkiem fajny rezultat. Oprócz tego mogę tutaj, jeżeli połączę się z robotem za pomocą modułu Bluetooth, tutaj taka informacja. Tutaj na tym wideo jest niemal identyczna aplikacja napisana w Qt, więc jeśli widz jest zainteresowany, w jaki sposób połączyć się z robotem, z takim modułem Bluetooth, jak to generalnie nieco działa, taka aplikacja Qt, to możesz obejrzeć to wideo, chociaż tam niewiele więcej mówię, ale nieco więcej. Tak, no wracając do tych parametrów NVMe-owych, no jakieś tam ustawienia regulatorów PID, jaki jest na linii prostej, po wykryciu tu kątów prostych, jak ma się zachowywać mniej więcej robot, mamy tu sporo definicji, dodatkowe parametry dla modułu pozycjonowania linii, gdzie jest jakby linia, dane dla tutaj encoderów, jakieś współczynniki silników. Tutaj mamy profiler prędkości. No, tutaj możemy zmienić nazwę modułu Bluetooth, chociaż nie wiem, czy to jest wsparciem do tego dodane, już nie pamiętam. No, oprócz tego mamy jakiś symulator danych, start, stop robota, about, też coś dodałem.
No, chwilę, halo. No, także to tyle, co chodzi o tą aplikację. A w trakcie logów możemy też tutaj zbierają nam się jakieś dodatkowe dane w Qt Table, w tabeli. No, jeszcze jak się podłączymy do robota za pomocą Bluetooth, to możemy jakby nim sterować, no bo jeżeli znamy orientację, że jest tak, no to jadąc tak będziemy jechać prosto i tutaj możemy sobie właśnie skręcać, czyli jakby dyktować zadaną orientację oraz poruszać robotem jakby we wskazanym kierunku, we wskazanej orientacji. W tym wideo mniej więcej to wszystko. Jak pokazałem Tobie, widzu, wszelkie pliki konieczne do tworzenia tego projektu zostały udostępnione oraz dobrze udokumentowane. Dodam, że po zamówieniu i zlutowaniu wszystkich elementów nie powinieneś natknąć się na żaden problem. Na płytkach PCB nie ma błędów oraz z punktu widzenia mechanicznego nie powinieneś natknąć na żadne poważniejsze trudności podczas montażu. Oczywiście niczego nie gwarantuję i za nic nie odpowiadam. To tak tylko dla Twojej informacji, widzu, jeżeli by Ci przyszło do głowy faktycznie podjąć próbę odtworzenia tego projektu. Warto również zwrócić tutaj uwagę na katalog 70 Release Files. Tutaj niejako umieściłem zip, gdzie są jeszcze raz zebrane wszystkie pliki, czyli skompilowany kod dla mikrokontrolera, instalator aplikacji Qt, pliki do zamówienia płytek PCB, tak, ten katalog oraz pliki, jakie należy wydrukować na drukarce 3D. Jeżeli projekt Ci się spodobał, zostaw koniecznie proszę gwiazdkę oraz zasubskrybuj mój kanał. To wszystko w tym wideo. Pozdrawiam, cześć.